Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola TimePort P7389. Jest to bardzo prosty model telefonu od Motorola. Został wyprodukowany w 2000 roku, już posiada 20 lat. I tutaj zobaczmy na bocznej ściance. Telefon posiada skrótowy klawisz. Zobaczmy. Zapis skasowany. I tutaj mamy na drugiej bocznej ściance kolejny klawisz skrótowy, tym razem do tutaj naszych numerów. I tutaj jeszcze widzimy dwa klawisze tutaj ściszania i pogłaszania naszych dzwonków. I tutaj ciekawe, zobaczmy na przedniej obudowę, na przedniej ściance widzimy włącznik i wyłącznik tego telefonu na samym dole. U samej góry widzimy tutaj IRDę, naszą podczerwień. Co ciekawe, w tym modelu telefonu ta IRDA tak naprawdę tutaj niewiele daje. I zobaczmy tutaj antenka, którą możemy sobie oczywiście odkręcić, jak w większości tych starszych Motorola. I tutaj zobaczmy sobie na tylnej ściance, tu jest taki okrąg, tu pewnie jest nasza antena zasięgu, tu mamy napis Motorola i tutaj logo M Motorola. I na samym dole widzimy oczywiście port ładowania tutaj. I tak to mniej więcej wygląda. Aha, jeszcze bym zapomniał sobie o jednej istotnej rzeczy. Tu jest dioda powiadomień w tym miejscu. I teraz sobie wejdziemy w menu tego telefonu. Zobaczymy sobie tutaj podstawowe funkcje, jak to wszystko wygląda. Tu mamy taki klawisz skrótowy. Zobaczmy. I tu mamy miernik naszej baterii. W tym przypadku mamy więcej jak 50%. Następnie tutaj mamy głośność naszych dzwonków. Później uaktywnić IR. No z tego co mi się wydaje, to te IR to jest pewnie podczerwień, ale tak naprawdę na 100% nie jestem pewny. No chyba, że wiecie lepiej, to mi tutaj napiszcie komentarza. Tutaj w tym miejscu uaktywnić IR. I tutaj dalej jeszcze mamy, zobaczmy, ponownie wskaźnik baterii. Później mamy odczyt notatniki naszych notatek i jeszcze mamy jedną opcję tutaj w tym miejscu. Jest to opcja szukanie nazw. My sobie tutaj przejdziemy do menu. Tutaj w menu mamy połączenie z internetem. Oczywiście w tym przypadku nie jest to możliwe, ale jest taka opcja, żeby sobie pobrać po prostu dzwonki monofoniczne do tego telefonu plus mega, książka telefoniczna, funkcje połączeń, komunikaty, ustawienia naszego telefonu, wybór sieci, licznik naszych połączeń i wybór naszej sieci. My sobie przejdziemy do ustawień telefonu i zobaczymy, tutaj poszukamy oryginalnych dźwięków, jakie zostały wybrane przez producenta Motorola. Wybór języka jest, daty, godziny, dobierz nawet kontrast. Zobaczmy, tu można bardzo jasno i tutaj bardzo ciemny kontrast naszego tutaj wyświetlacza. I tutaj to ciekawe, zobaczmy, tu jest dzwonek niemiecki, dzwonek
francuski, dzwonek brytyjski, bardzo ciekawe nazwy, dzwonek Bravo. I to tyle, jeśli chodzi tutaj o podstawowe funkcje, tutaj jak to wszystko wygląda w tym telefonie, w tej Motorola. No i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego modelu. I ściągamy tę klapkę, baterię, kartę SIM. I teraz zabieramy się do odkręcenia naszych tutaj 6 śrubek. W tym przypadku mamy jedną tutaj, drugą, trzecią, czwartą. I tu jest 5. i 6. bodajże pod tą tutaj zaślepką. Tutaj w tym przypadku zobaczcie jest. No i teraz odkręcamy te śrubki i zobaczymy jakie są rozmiarowe tutaj śrubeczki. Są to śrubki chyba takie same jak w Nokii 3310. I sobie je tutaj odkręcamy. To jest dość oporowo w tym przypadku, więc takim małym, minimalnym, lekkim śrubokrętem będzie naprawdę nam bardzo ciężko ten telefon odkręcić. No i ostatnie śrubeczki odkręcamy już. No i tutaj je wszystkie wysypujemy, by nam nie przeszkadzały. Powinno być ich 6. Jeszcze jedna tutaj w tym miejscu. No i widzicie 6 śrubeczek, odkładamy wszystkie na bok. I teraz spróbujemy tutaj podwadzić naszą tutaj przednią obudowę, ale widzę, że sama tutaj chyba już puściła. Zobaczcie, bardzo prosty telefonik, Motorola. I tu zobaczcie, wewnątrz widzimy, znajduje się wibracja. Wibracja naprawdę bardzo olbrzymia. Zobaczcie jaka potężna wibracja w tym przypadku. Tutaj jeszcze widzimy nasz głośniczek, nie jest on taki duży. Nasza antenka raczej tutaj niewymienna, połączona wraz z naszym korpusikiem. I tutaj zobaczcie, wszystko takie jest troszkę brudne na tej płycie głównej w tym telefonie i tak to wygląda. Tutaj złącze naszej karty SIM, złącze styków od baterii. No i podwadzimy sobie tą płytę w takich miejscach, by ją oczywiście nie uszkodzić. I tutaj zobaczcie, jak to fajnie wygląda jeszcze. Tu mamy olbrzymi głośniczek od rozmów. Tu jeszcze chyba jest, tak jest, tu jest taki mini kostka, tu jest właśnie nasz mikrofonik, oczywiście też wymienny. No i tu nasza membranka, nasz wyświetlacz. Spróbujemy sobie jeszcze zobaczyć do wyświetlacza, jak to wygląda. Tutaj podwadzamy sobie tą metalową blaszkę, drugą blaszkę. No i zobaczcie, nasz wyświetlacz w tym przypadku jest też bardzo prosto wymienny. Taki bardzo fajny, jaskrawy kolor zielony wyświetlacza. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Tutaj jest łącza naszego wyświetlacza, które się łączą wraz z naszą płytą główną. Tutaj po całej długości. Tu jest bateria awaryjna, która służy właśnie do tego, by nasza godzina jeszcze działała. I inne funkcje życiowe, gdy telefon nam po prostu pada. Odnośnie tego telefonu, tego modelu, zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć.